Siemaneczko, dziś witam Was z mojego mieszkania. Spróbujemy trochę innego rodzaju filmu i będzie to film troszkę bardziej mówiony, ale sporo rzeczy wydarzyło się od ostatniego czasu, a jedną z takich ważnych rzeczy było właśnie spełnienie jednego z moich marzeń i było to przebiegnięcie biegu, takiego zorganizowanego. Już w październiku ubiegłego roku postawiłam sobie w sumie za cel to, żeby w takim biegu przebiec. Myślałam, że będzie to półmaraton, jednak okazało się, że jest to 10 km, ale nadal marzenie o półmaratonie nie umarło, tylko przygotowanie się do takiego biegu jest bardzo ciężkie mentalnie dla mnie, więc po prostu I take it slow, ale mimo to mam check na liście rzeczy, które udało mi się zrobić. A teraz chciałabym trochę pogadać właśnie o tym, jak ten cały proces przygotowywania się do biegu u mnie wyglądał. Bo może będzie to dla kogoś interesujące, może jest wśród Was osoba, która tak jak ja zawsze powtarzała, że nie za bardzo przepada za bieganiem. Wypisałam sobie kilka rzeczy na moim telefonie, o których chciałabym wspomnieć, więc siedzę sobie tutaj mniej więcej tydzień po tym, gdy udało mi się ukończyć bieg. Wszystkie emocje już opadły i mogę trochę na chłodno porozmawiać właśnie o tym, jak cały ten proces u mnie wyglądał, skąd pojawił się ten pomysł, dlaczego stwierdziłam, że chcę przebiec ten bieg. Sport ogólnie towarzyszył mi w zasadzie od zawsze. Już jako 6-latka byłam zapisana na kurs tańca towarzyskiego, który trenowałam swoją drogą przez 12 lat, a w międzyczasie pojawiało się milion różnych rzeczy. Trenowałam pływanie, taekwondo, biegałam w szkolnych biegach, grałam w koszykówkę i potem w czasie studiów coś się zmieniło. W zasadzie wiem, co się zmieniło, dlatego że wyprowadziłam się z Łomży do Warszawy, trochę więcej czasu zaczęłam spędzić na imprezach, a trochę mniej na różnych aktywnościach i rozwijaniu swojego hobby. Z perspektywy czasu też nie wydaje mi się to najdziwniejszą sprawą. W końcu miałam te 19-20 lat, w końcu mieszkałam w większym mieście, więc chciałam też doświadczyć wszystkiego tego, co oferuje mi życie w Warszawie. I mimo to w dalszym ciągu zdarzało mi się wtedy chodzić na siłownię, ale był to też okres, w którym niestety zmagałam się z zaburzeniami odżywiania, z kompulsywnymi napadami objadania się i wiem, że wtedy ta motywacja do uprawiania sportu niekoniecznie wychodziła z dobrego miejsca. To znaczy ja uprawiałam raczej sport po to, aby ukarać się za jedzenie, niż aby rzeczywiście poprawiać swoją sprawność, czuć się lepiej, wyglądać lepiej. To też temat na inny odcinek. Ale coś definitywnie zmieniło się od kiedy przeprowadziłam się do Francji i myślę, że miało na to wpływ kilka różnych czynników. Przede wszystkim miałam już 24-5 lat, więc był to moment, w którym imprezy nie są już tak atrakcyjne jak wcześniej. Dodatkowo zaczęłam pracę w swoim zawodzie, więc gdy pracuje się od 9 do 18, to spędza się praktycznie całe dnie przed komputerem i ja też doświadczyłam takiego destrukcyjnego wpływu siedzenia przed komputerem non-stop i czułam dużą potrzebę ruchu po pracy. Szczególnie, że no tak jak mówiłam, ten ruch mniej lub bardziej, ale zawsze był obecny w moim życiu. Na to wszystko nałożyła się też kolejna warstwa, czyli pandemia w 2022 roku, kiedy wyjście na
zewnątrz pobieganie czy pouprawianie sportu było jedną z doskonałych wymówek na to, żeby spędzić trochę czasu poza czterema ścianami. Szczególnie tu we Francji, gdzie te obostrzenia rzeczywiście były niesamowicie surowe. No i na pewno też muszę wspomnieć o kulturze uprawiania sportu we Francji. Francuzi ogólnie są narodem dość szczupłym, smukłym, mimo tego, że znani są z winka w jednej ręce i papierosa w drugiej ręce, to mimo to wielu ludzi po spędzeniu piątku z winkiem i papierosem w sobotę rano wychodzi sobie pobiegać. I uważam to za zdrowy balans w uprawianiu sportu. I właśnie dzięki tym wszystkim rzeczom powoli od tego 2020 roku wracałam na te poprzednie, znane mi już tory. Były one trochę zakurzone, było też po drodze oczywiście trochę przerw, ale obecnie znów jestem w miejscu, gdzie sport uprawiam 4-5 razy w tygodniu minimum. Chciałabym dojść do momentu, gdzie będę uprawiała sport 6 razy w tygodniu, ale to jeszcze nie zawsze mi wychodzi. No, ale przebiegłam swój pierwszy bieg 10 km. Gdy od tego 2020 roku ta aktywność do mnie wróciła, czy ja przywróciłam tą aktywność w moim życiu, to zaczynałam od rzeczy, które znałam, które wiedziałam, że lubię, które sprawiają mi przyjemność i były to treningi HIIT, czyli takie o wysokiej intensywności. Zaczęłam też trenować boks, zaczęłam chodzić na jogę. Poza tym w tamtej chwili miałam też takie podejście, że przecież w zasadzie to ja nie lubię biegać. Nie robiłam tego od czasu pewnie gimnazjum i bieganie jest ciężkie, bieganie jest trudne, bieganie męczy, zawsze jest zadyszka, zawsze jest jakiś kaszel, bolą nogi, trzeba wyjść na zewnątrz, kiedy czasami się nie chce wyjść na zewnątrz. Miałam taki bardzo ambiwalentny stosunek do biegania. Z drugiej strony zawsze podobało mi się to, gdy widziałam na przykład ludzi mijających mnie na ulicy, którzy sobie gdzieś tam biegną, którzy biegną w jakiejś grupce na przykład znajomych i tak wspólnie, aktywnie spędzają swój czas. I mniej więcej w tamtym momencie też wykiełkował w mojej głowie taki pomysł. Czy można nauczyć się lubić biegać? Spoiler alert, otóż można. I tak właśnie od tego pomysłu do wdrożenia go w życie minęło, myślę, kilka dobrych miesięcy, może nawet około roku. Ale w końcu w październiku 2022 roku stwierdziłam, że wdrażam ten swój cel w życie. Mój pierwszy trening na Strawie jest zarejestrowany na początku października albo jakoś tak końcówka września. Ale co ważne, zanim jeszcze podjęłam się tego wyzwania, to stwierdziłam, że porozmawiam sobie z ludźmi, którzy mają w tym dużo większe doświadczenie niż ja. I tak się akurat złożyło, że jakiś czas przede mną dość aktywne bieganie rozpoczęła przyjaciółka mojej siostry i jej chłopak. Pozdrawiam was, Namiotka i Robak. I to właśnie do nich skierowałam wszystkie swoje pytania i wątpliwości. Stwierdziłam, że skoro wcześniej miałam kilka podejść do biegania i jakoś nigdy mi to nie wychodziło, to może warto najpierw skonsultować to z osobą, która biega, powiedziałabym już półprofesjonalnie albo profesjonalnie, bo na pewno są jakieś tipy, aby nie zniechęcić się już po tych kilku pierwszych biegach. No i słuchajcie, co się okazało, że był to bardzo dobry pomysł. I stwierdziłam, że skoro ja miałam to szczęście, że znalazłam w swoim otoczeniu osobę, która aktywnie biega, która się na tym zna, która się tym interesuje, to ja chciałabym też przekazać kilka
tipów, które u mnie doskonale się sprawdziły, dzięki którym ja zaczęłam biegać dość regularnie i dzięki którym przekonałam się do tej aktywności. Porada numer 1, którą powtarzałam już w swoich filmach wielokrotnie, to metoda małych kroków. Czy będziesz w stanie przebiec 5 km wstając z kanapy po kilku latach braku aktywności? Prawdopodobnie tak, jeżeli jesteś osobą między 20 a 40 rokiem życia. Myślę, że jest to absolutnie do zrobienia. Ale czy możesz zniechęcić się po tym jednym biegu, bo przebiegnięcie 5 km od tak nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać? Prawdopodobnie również tak. Dlatego zamiast rzucać się od razu na głęboką wodę i biec 5, 10, 15 km jako twój pierwszy bieg, może warto wyjść sobie na marszobieg albo na powolutki jogging 2-3 km, tak żeby się rozbiegać. To, co pomogło mi też zmienić podejście, to taka analogia, że kiedy idziesz na siłownię, to przecież nie zaczynasz od dźwigania 100 kg albo przysiadów ze 150 kg na sztandze, tylko powoli budujesz swoją wydolność, siłę, sprawność i podobnie jest też z bieganiem. Z pewnością bywa to kuszące, bo chcemy sobie udowodnić, że damy radę przebiec te kilka kilometrów od razu na starcie, że wcale nie jest z nami aż tak źle, ale powtarzać to będę zawsze. Zaczynaj powolutku i na spokojnie. Drugą z rzeczy, która bardzo pomogła mi, szczególnie na początku biegania, to zainwestowanie w pas HR. Zegarek miałam już wcześniej, ale nawet zwykły zegarek, który po prostu mierzy tętno, powinien się nadać, a jednak te tętno mierzone jest zdecydowanie lepiej przy użyciu pasu HR. Pas HR można też podpiąć bezpośrednio do swojego telefonu i strawy, z tego co mi się wydaje, ponieważ działa on na Bluetooth. Więc od tego bym zaczęła. Dlaczego jest to takie ważne? Dlatego, że bardzo często na początku biegamy zbyt szybko. Wydaje się to paradoksem, dlatego że dla mnie też na początku wydawało się to logiczne, że im biegam szybciej, im bardziej się męczę, tym wyrabiam sobie lepszą kondycję. Otóż nie. Na początku powinniśmy szczególnie przykładać uwagę do tętna, żeby nie biegać na tętnie wyższym niż 150 uderzeń, dlatego że to właśnie mniej więcej w tym tętnie budujemy swoją wydolność. I tak jak już wspomniałam wcześniej, jeżeli na przykład przy ciągłym biegu tętno podbija Ci bardzo wysoko, to możesz zacząć od marszobiegów. Ja też zaczynałam na początku biegnąc na przykład 200 metrów, potem czułam, że moje tętno jest zbyt wysokie, to przechodziłam do marszu i tak w kółko. Kolejną rzeczą, która w moim przypadku sprawdziła się doskonale, to świętowanie małych sukcesów. Czasami są takie dni, że czuję się naładowana energią, wychodzę i jest to ten dzień, ten bieg, biegnę szybko, czuję się świetnie, czuję, że mogłabym przebiec dookoła świata, a czasami są takie dni, że założenie butów do biegania to już jest sukces. Nie wymagaj od siebie, że za każdym razem będziesz widzieć progres, że za każdym razem będziesz biec szybciej albo dalej, bo niestety tak to nie działa. Też na nasze wyniki wpływają różne aspekty, jak na przykład gorszy lub lepszy sen, stres, to jak jedliśmy w ostatnim czasie, to jak się ogólnie czujemy, czy w ostatnim czasie na przykład byliśmy chorzy i nasz organizm jeszcze się regeneruje. Jest mnóstwo czynników. W przypadku kobiet jest to też na przykład okres cyklu miesięcznego, który wpływa na Twoją wydolność i ogólną sprawność. Dlatego nie wymagaj od siebie, żeby zawsze być perfekcyjnym. No i już będąc przy progresie, to bardzo polecam założenie konta na Strawie. Jest to też jedna z rzeczy, którą poleciła mi właśnie Asia. Jeżeli nie wiecie, Strawa to jest apka, na której zapisuje się swoje biegi. W zasadzie w większości przypadków łączy się ją bezpośrednio z Twoim zegarkiem i te biegi zapisują się tam automatycznie. Jest to o tyle super, że
Po pierwsze, jest to też jedne z social mediów, gdzie ludzie wstawiają swoje biegi, wstawiają swoje zdjęcia, wstawiają swoje przemyślenia, cokolwiek, więc można szukać tam sobie na przykład motywacji w jeden z tych dni, w których nam tej motywacji brakuje, ale też jeżeli biega się już od kilku tygodni czy miesięcy, to tych biegów się nam tam już nazbiera i wtedy możemy obserwować swój progres. Pomaga to też na przykład śledzić najlepszy czas na kilometr, najlepszy czas na 5 kilometrów, najlepszy czas na 10 kilometrów i tak dalej, i tak dalej. Ja w Strawie zakochałam się totalnie. Używam jej teraz może nie na równi, ale codziennie, tak samo jak Instagrama, i dodaję tam wszystkie swoje aktywności, dlatego że jest to wygodne, że ma się te wszystkie statystyki właśnie w jednym miejscu, przeanalizowane. Ja akurat nie mam Strawy Pro, ale sama apka według mnie super. Tak jak w przypadku wielu różnych aktywności, tak i w przypadku biegania warto rozplanować sobie treningi. Ja pożyczyłam kilka treningów od Asi, która łaskawie wytłumaczyła mi wszystkie skróty, na czym to polega, jak powinno się to rozplanować. Ale jeżeli nie macie takiej możliwości, jeżeli nie wiecie jeszcze, czy bieganie to sport dla Was i nie chcecie inwestować w trenera czy w płatne plany online, to możecie zacząć od ściągnięcia kolejnej z aplikacji, której ja także używałam. Jest to Nike Run. Tam wyznaczacie sobie cel. Moim celem na początku było właśnie przebiegnięcie półmaratonu i robiłam tam wszystkie biegi z aplikacji. I przechodzę też do kolejnego przy okazji punktu. Jest to znajdź sobie kompana do biegania. I wydaje się to dość banalne i może nie sprawdzi się w przypadku każdej z osób, ale to niesamowicie sprawdziło się u mnie. Ja swoje pierwsze 10 km przebiegłam sama, drugie chyba też, ale trzecie pobiegłam już z Agatą i muszę powiedzieć, że było to dużo przyjemniejsze i dużo prostsze. Poza tym, gdy przyjdzie taki dzień, gdy ciężko Wam jest się zmotywować, ale umówicie się na bieg ze swoim running buddy, to jest dużo większa szansa, że po prostu wyjdziecie z domu i pójdziecie biegać. I tu też właśnie sprawdzą się aplikacje takie jak Adidas Run, gdzie można znaleźć informacje na temat biegów organizowanych w Twoim mieście, jeżeli mieszkasz w większym mieście. Warto też na przykład rozejrzeć się, czy ktoś z Twoich znajomych na przykład nie biega w jakimś klubie, bo takie biegi organizowane na przykład w weekendy też są bardzo super. I ostatnia z rzeczy, która pomogła mi, to wybranie odpowiedniego podejścia. Są osoby, u których świetnie sprawdzi się 100% fokusu na bieganiu, biegają sobie 3-4 razy w tygodniu i wtedy oczywiście progres jest szybszy i bardziej widoczny. I tak też myślałam, że będzie u mnie na początku, gdy zaczynałam przygodę z bieganiem. Jednak w trakcie tych treningów zorientowałam się, że takie podejście 100% fokusu na jednej z aktywności fizycznych zupełnie się u mnie nie sprawdza. Ja po prostu szybko się nudzę, czuję się taka przytłoczona tą jedyną aktywnością, dlatego wybieram zdecydowanie chętniej ten wolniejszy progres, czyli biegam sobie raz, 2 razy w tygodniu i buduję tą wytrzymałość wolniej, ale przeplatam tą aktywność z innymi zajęciami, więc mój plan treningowy obecnie wygląda mniej więcej tak, że idę sobie raz w tygodniu na siłkę, raz w tygodniu na boks, raz w tygodniu na zajęcia HIIT. Wczoraj byłam na cyklingu, przeplatam sobie mnóstwo różnych zajęć, a do tego dokładam 2 treningi biegowe. W moim przypadku sprawdza się to zdecydowanie lepiej niż 100% koncentracja na jednej aktywności, ale wiem, że u różnych ludzi może to działać różnie, dlatego zastanów się, jakie podejście może sprawdzić się najlepiej w Twoim przypadku. No i to już koniec. To są wszystkie rzeczy, które
sprawiły, że ja rozpoczęłam i utrzymałam swoją przygodę z bieganiem. Mam szczerą nadzieję, że nie jest to ostatni bieg, który przebiegłam. Mam ogromny apetyt na przebiegnięcie półmaratonu. Może uda się to zrobić na jesień, ale bez presji. Jeżeli się uda, to wspaniale. Jeżeli się nie uda, to trudno. Mam kupę czasu, żeby to zrobić. Jest to na pewno gdzieś tam na liście moich rzeczy do zrobienia, rzeczy, które chciałabym osiągnąć. I mam nadzieję, że któraś z tych rzeczy okaże się też pomocna dla Was. Zgadzam się, że rozpoczęcie biegania nie jest proste, ale mam nadzieję, że będzie chociaż odrobinkę łatwiejsze, jeżeli zastosujecie się do którejś z moich porad. No. A tymczasem zbieram się. Trzymajcie się i do następnego. Pa!